Cześć, witam wszystkich, ja mam na imię Tomek i witam Was na kanale Topka PC. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać komputer, który zbudowałem dla Mikołaja. Marzyłem kiedyś, aby zrobić jeden pełny odcinek, w którym pokażę Wam cały proces budowy komputera od początku do końca. Dzisiaj stanie się to faktem. Zapraszam wszystkich do oglądania. W moim filmie zawarłem także pytanie, na które chciałbym odpowiedzieć w dalszej części filmu. Na początku filmu chciałbym Wam pokazać obudowę, którą wybrałem do zestawu. Obudowa jest trochę nietypowa z powodu jej ciekawej budowy wewnętrznej. Obudowę można było zobaczyć w różnych miejscach, także na YouTube. Wybrałem tą obudowę, ponieważ zapewnia ona bardzo dobry przepływ powietrza, dodatkowo dobrze wygląda i na pewno jest konstrukcją przyszłościową. Nietypowa budowa wewnętrzna tej obudowy pozwala nam umieścić płytę główną w zupełnie innej orientacji, a co za tym idzie, zupełnie zmienia nam się nie tylko ułożenie kart w slotach PCI na płycie głównej, ale także pozycja pamięci operacyjnej czy chipsetu płyty głównej. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą dobrego odprowadzania ciepła z płyty głównej, ale także i z naszych dodatkowych kart w slotach PCI. W tym momencie na filmie widzicie tak zwany top obudowy. Tutaj znajdziemy oczywiście filtr przeciwkurzowy, a pod filtrem możemy już zauważyć wentylator. W tym momencie jest tutaj jeden wentylator 140 mm, ale jest jeszcze miejsce, aby założyć drugi taki sam. Bok obudowy to szkło hartowane i jak widzicie wszystko jest tak pomyślane, aby zapewnić łatwość dostępu do obudowy. Tył obudowy to bardzo podobna konstrukcja, którą widzieliście już na topie obudowy. Mamy tutaj filtr przeciwkurzowy i miejsce nie tylko na 3 wentylatory 120 mm lub 140 mm, ale także i na chłodnicę o maksymalnym rozmiarze 360 mm. Co ciekawe, producent w manualu daje nam tutaj możliwość zainstalowania I/O o maksymalnym rozmiarze 420 mm. Część techniczna obudowy także posiada dwa filtry, a o szczegółach opowiem później. Przód obudowy bardzo podobny jest do tyłu obudowy, różni się jedynie tym, że na przodzie obudowy oprócz wentylatorów 120 mm, 140 mm możemy zainstalować także dwa wentylatory 200 mm. Tutaj także zainstalowany jest pełnowymiarowy filtr, który w łatwy sposób możemy zdemontować i wyczyścić. Teraz możecie zobaczyć górę obudowy. Widać tutaj jeszcze puste miejsce, gdzie niedługo znajdzie się tylny panel płyty głównej z portami wejścia-wyjścia, ale także i miejsce, gdzie zobaczymy karty rozszerzeń zamontowane w slotach PCI płyty głównej. Teraz czas na część techniczną tej obudowy, gdzie znajdują się wiązki różnych przewodów oraz zasilacz. Mamy tutaj dużo miejsca na ułożenie przewodów. Jak widzicie, jest tutaj zainstalowany wentylator, który może chłodzić tylną część sokietu płyty głównej. Teraz ponownie zapraszam Was na top obudowy, gdzie pokażę Wam, jak został wymyślony sposób umocowania do obudowy kart rozszerzeń na slocie PCI. Aby dostać się do kart na slocie PCI płyty głównej, musimy zdemontować specjalny stelaż, do którego możemy zamontować wentylator wyciągający ciepłe powietrze na zewnątrz obudowy. W tym miejscu zobaczymy właśnie np. porty HDMI lub DisplayPort karty graficznej. Trochę nietypowo, prawda? Tak prezentuje się wnętrze obudowy, które pomieści płyty główne w standardzie Mini ITX, Micro ATX, ATX i eATX. Tutaj w dolnym prawym rogu możemy zauważyć specjalny stelaż pod montaż rezerwuaru z pompą. Myślę, że na tą chwilę kończymy opis obudowy i zaczynamy budowę komputera. Proces konstruowania komputera rozpoczniemy od stworzenia frontu obudowy, na którym oprócz wentylatorów 3x120 mm zamontuję także chłodnicę firmy AlphaCool o rozmiarze 360 mm i grubości 30 mm. Aby zamontować wspomniane elementy chłodzenia, zdemontuję sobie stelaż z obudowy, do którego przymocujemy wentylatory i chłodnicę. Na front obudowy wybrałem wentylatory firmy Arctic model Bionix z podświetleniem RGB. Wentylatory są z nami już długo na rynku, więc nie będę ich w szczegółach omawiał. Podkreślę jedynie ich nietypową wysokość 3 cm i także dość ciekawe rozwiązanie, które umożliwia połączenie wentylatorów ze sobą bez przewodu, a jedynie ze specjalną wtyczką. Wyposażenie opakowania wentylatora jest dość bogate. Znajdziemy tutaj oprócz specjalnej wtyczki także różnego rodzaju przewody, które wyczerpują wszystkie możliwe sposoby połączenia wentylatorów ze sobą i także z płytą główną. Jak widzicie, mamy różnego rodzaju przewody, także przewód ARGB. Teraz w woreczku widzicie tą sprytną wtyczkę, za pomocą której możemy łączyć wentylatory w szereg. Chłodnica, którą teraz zobaczycie, można już było zobaczyć na moim kanale przy okazji budowy innego komputera. To sprawdzona już u mnie konstrukcja, dlatego pojawia się ponownie.
Jest to chłodnica miedziana, która posiada gęstość finów 15 na cal. Chłodnica posiada dwa otwory z gwintem G 1/4 cala. Po szybkim montażu wentylatory z chłodnicą są już gotowe i tak prezentują się na froncie obudowy. Jak widzicie, dzięki specjalnej wtyczce, która umożliwia połączenie wentylatorów ze sobą, wentylatory ściśle przylegają do siebie, być może właśnie dzięki temu będą dobrze przedmuchiwały chłodnicę. Teraz przyszła pora na kolejny system nadmuchu świeżego powietrza do obudowy, które zamontujemy na tyle obudowy. Tym razem zaufałem polskiej firmie Endorfi model Fluctus o rozmiarze 120 mm. Są to wentylatory bez podświetlenia ARGB. Mikołaj lubi podświetlenie ARGB, ale chciałby też, aby nie było ono zbyt nachalne i mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Wentylatory posiadają przewód, na którym oprócz wtyku PWM jest także złączka do łączenia wentylatorów ze sobą. Takie właśnie wentylatory wybrałem, wiedząc, że mam ograniczoną ilość portów PWM na płycie głównej. Nie chciałem także inwestować w kontrolery PWM. Także i tym razem montaż wentylatorów na tyle obudowy będzie szybki, jedynie pokażę Wam, jak musiałem zdemontować sanki na dyski 2,5 lub 3,5 cala na boku obudowy, ponieważ w tej konfiguracji, którą zobaczycie, nie będą one zupełnie nam potrzebne, więc w tym wypadku jedynie zajmują miejsce. Jak widzicie, demontaż jest bardzo prosty i szybki i na pewno pozyskane miejsce ułatwi nam w przyszłości ułożenie wszystkich przewodów w tej obudowie. Teraz połączę przewody wentylatorów z tyłu obudowy ze sobą i kontynuujemy budowę komputera dalej. Kolejnym elementem, bez którego żaden komputer nie będzie działał, jest zasilacz. Komputer Mikołaja wyposażony będzie w zasilacz firmy MSI model Mac o mocy 850 W i sprawności 80 plus Gold. Szybki unpacking i co my tutaj mamy? W pudełku znajdziemy oczywiście zasilacz ze złączem 12 VHPWR w standardzie PCI 5.0 ATX 3.0. Zasilacz posiada modularne okablowanie, a także aktywne chłodzenie, które możemy wyłączyć przyciskiem na obudowie zasilacza. W opakowaniu znajdziemy różnego rodzaju przewody, ale także przewód 12 VHPWR, za pomocą którego możemy podłączyć karty NVIDIA serii RTX 4000 do nowego złącza 12 VHPWR. Ci, którzy lubią markę i logo firmy, nie zawiodą się, także i tutaj znajdziemy logo smoka. Przewody, które są dołączone do zasilacza, posiadają oplot, nie jest on bardzo sztywny ani zbyt elastyczny, myślę, że tak w sam raz, dlatego można swobodnie zarządzać okablowaniem w obudowie komputera. Jak widzicie, przewód do podłączenia karty graficznej serii RTX 4000 posiada żółtego koloru wtyk. Za pomocą tego wybiegu możemy kontrolować, czy wtyczka jest poprawnie włożona we wtyk karty graficznej i zasilacza. Teraz zamontuję zasilacz w obudowie. Zasilacz, jak widzicie, jest bardzo kompaktowy, więc w tej dużej obudowie MIDI Tower nie zajmie zbyt dużo miejsca. Obudowa, jak widzicie, posiada specjalną regulowaną podpórkę pod zasilacz, za pomocą której możemy ją dostosować pod każdą opisaną w instrukcji obsługi obudowy długość zasilacza. Szybka prezentacja tyłu obudowy z wentylatorami od Endorfi i jedziemy z montażem dalej. Obudowa, którą wybrałem dla Mikołaja, ma miejsce na wentylatorów wiele, dlatego zamontujemy jeszcze jedną sekcję wentylatorów w tej obudowie. Jako że ważny jest dla nas przepływ powietrza, musimy zamontować w dolnej części jeszcze dwa wentylatory, także będzie to firma Endorfi, model Fluctus, ale o rozmiarze 140 mm. Wentylator Endorfi Fluctus 140 mm różni się tylko rozmiarem od swojego 120 mm poprzednika, dlatego opowiem Wam szybko o przepływie powietrza w tej obudowie.
Aby odpowiednio odprowadzać ciepło z chłodnicy i z urządzeń wewnątrz obudowy, będziemy wtłaczać świeże powietrze do obudowy z frontu, tyłu i dołu obudowy. Góra obudowy będzie wyciągać ciepłe powietrze do góry. Zostaje nam jeszcze jeden wentylator na boku obudowy od drugiej strony soketu. Ten wentylator także będzie wtłaczał na soket zimne powietrze z zewnątrz. Od razu Wam powiem, ciekawe czy to już zauważyliście, podczas montażu wentylatorów na dole obudowy coś mnie zamroczyło i zamontowałem je w złej orientacji. Zorientowałem się dopiero podczas ustawienia krzywych wentylatorów, kiedy to podczas podkręcania obrotów wentylatorów na dole obudowy sfrunęła mi kartka papieru ze stołu. Wtedy to zorientowałem się, że wentylatory są źle ustawione, ponieważ mają wtłaczać świeże powietrze do obudowy, a nie je wyciągać ku dołowi. Tak to już jest, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Musimy jeszcze zamontować jeden wentylator 140 mm na górze obudowy i będzie to już pełna konfiguracja wentylatorów w tej obudowie. Na górze obudowy znajdzie się wentylator, który dołączony był do tej obudowy. Kupując tą obudowę otrzymacie 3 wentylatory 140 mm od firmy Thermaltake. Ten wentylator zamontuję centralnie nad portami kart włożonych do portów PCI na płycie głównej. Aby podłączyć np. przewód HDMI lub DisplayPort do karty graficznej, będziemy musieli podnieść ten wentylator. Jak widzicie, to rozwiązanie wydaje się trochę bez sensu, ale z drugiej strony, mając wiedzę o swojej konfiguracji komputera, można już wcześniej podłączyć wszystkie wymagane przewody i wyprowadzić je na zewnątrz obudowy. Z drugiej strony, samo podniesienie wentylatora nad kartami PCI nie jest dużym problemem, wystarczy odkręcić dwie szybko śrubki i to tyle. Teraz przyszedł czas na płytę główną. Jak widzicie, w komputerze będzie zamontowana płyta główna firmy Asus, model Asus TUF X670E plus Wi-Fi. To płyta główna przeznaczona pod procesory firmy AMD na soket AM5. Wybrałem tą płytę głównie dlatego, że oferuje możliwość montażu wielu różnych serii procesorów od AMD, czyli oferuje dużą możliwość rozbudowy. Posiada wbudowany moduł Wi-Fi w standardzie 6E, a Mikołaj nie posiada w pokoju huba ethernetowego lub bliskiej odległości routera światłowodowego, do którego mógłby się podłączyć przewodem ethernetowym. I mam jeszcze jeden powód. Płyta posiada złącze czujnika temperatury, a niestety nie wszystkie płyty go posiadają, a myśląc o ochłodzeniu customowym i chcąc konfigurować prędkość obrotową wentylatorów na podstawie temperatury cieczy, musimy mieć takie złącze. Ale żeby płyta główna mogła działać, potrzebuje procesor, pamięć RAM i dysk. Kiedyś był to dysk twardy, a teraz jest to dysk NVMe. To są kolejne komponenty, które umieścimy na płycie głównej. Jak widzieliście, procesor nie posiada nóżek, tym razem nóżki znajdują się w sokecie płyty głównej i to jest mała odmiana, pamiętając soket AM4 i procesory pod ten soket. Dysk NVMe jest dyskiem przeznaczonym na interfejs PCI 4.0 i wybrałem właśnie taki dysk, choć płyta główna obsługuje już dyski na interfejsie PCI 5.0. Jak widzicie, płyta główna jest już przygotowana do montażu dysku NVMe, radiator jest już odkręcony. Dysk od Lexara o pojemności 2 TB zamontuję w pierwszym slocie płyty głównej, oznaczony jako M2 podkreślenie 1. Na płycie Asusa mamy specjalną szybkozłączkę, dlatego dysk na slocie M2 montujemy bez użycia śrubki. Teraz ważna chwila, musimy z radiatora płyty głównej odkleić folię zabezpieczającą, tak aby radiator prawidłowo odprowadzał ciepło z dysku NVMe. Teraz montujemy radiator na dysku NVMe. Radiator przykręcamy z czuciem i temat z montażem dysku mamy już zamknięty. Teraz zamontujemy procesor od firmy AMD. Jest to procesor przeznaczony na soket AM5. Procesor z serii 7000, czyli Ryzen 7 7700 MHz. Jak widzicie, procesor nie posiada nóżek, jak to było przy procesorach pod soket AM4. Piny znajdują się w sokecie płyty głównej. Na procesorze mamy symbol w postaci trójkąta, który musimy dopasować do innego trójkąta znajdującego się przy sokecie płyty głównej. Po włożeniu procesora do soketu musimy opuścić dźwignię soketu. Tutaj musimy użyć trochę siły, tak aby plastikowa zaślepka soketu odskoczyła, co pozwoli nam zaczepić dźwignię soketu z zaczepem. Procesor jest już na swoim miejscu, dlatego to chyba już czas na prezentację chłodzenia. Chłodzenie, które przygotowałem dla Mikołaja, będzie prostym chłodzeniem customowym. Będzie to prosty lub oparty o miękkie rurki. Będzie to układ, który w przyszłości będzie mógł być oczywiście rozbudowany.
Nie chciałem wydawać dużej ilości pieniędzy na poszczególne części układu, tak aby samo chłodzenie nie podnosiło bardzo ceny całego zestawu. Chciałem też, aby takie chłodzenie było rozsądnym kompromisem pomiędzy np. chłodzeniami typu IO, a bardzo dobrymi chłodzeniami powietrznymi. Blok wodny na procesor jest konstrukcją dość nową od firmy AlphaCool. To akrylowy blok wodny z dwoma gwintami G1/4 cala. Blok wodny posiada podświetlenie RGB. Tu bloku wodnego wykonany jest z niklowanej miedzi. Jak widzicie, z blokiem wodnym dostajemy dość bogate wyposażenie. Mamy tutaj pastę termoprzewodzącą, szpatułkę oraz różnego rodzaju elementy montażowe, ponieważ blok wodny możemy zamontować zarówno na sokecie AM4, AM5, jak i na sokecie od Intela, Intel LGA 1700 i Intel LGA 1851. Zaraz to zobaczycie, moim zdaniem blok wodny jest bardzo estetyczny, zobaczymy jak będzie wyglądał z podświetleniem. O cenie porozmawiamy na końcu mojego materiału. Przewód do podświetlenia RGB, który dołączony jest do bloku, musimy połączyć ze specjalną przejściówką, która znajduje się w opakowaniu z blokiem wodnym. Dopiero ta przejściówka posiada na końcu złącze RGB, które będziemy mogli podłączyć do płyty głównej lub do kontrolera RGB. Musimy przygotować płytę główną do montażu bloku wodnego na procesorze. Z tego powodu musimy zdemontować elementy montażowe, do których mocowane są chłodzenia powietrzne. Wszystkie kroki, które tutaj wykonuję, opisane są w instrukcji obsługi dołączonej z blokiem wodnym. Jak zaraz zobaczycie, montaż bloku wodnego na procesorze jest bardzo prosty, polega jedynie na przykręceniu 4 śrubek do miejsc wyznaczonych na płycie głównej, a dokładnie w backplate, który znajduje się pod płytą główną. Do bloku wodnego musimy najpierw przymocować specjalne profile, które umożliwią nam przykręcenie bloku wodnego do płyty głównej. W opakowaniu znajdują się dwa różnego rodzaju profile. Jeden przeznaczony jest do procesora firmy AMD, a drugi do procesora firmy Intel. Montaż profili, jak widzicie, jest też bardzo łatwy. Zanim posmaruję procesor pastą termoprzewodzącą, przymierzę blok wodny tak, aby zobaczyć, którędy będzie odchodził przewód ARGB. Musimy zaplanować, do którego portu ARGB na płycie głównej będziemy mogli go podłączyć. Dbamy tutaj także o estetykę. Ta orientacja bloku wodnego na procesorze będzie chyba najlepsza, dlatego zapamiętuję to ułożenie i smarujemy procesor. Przed nasmarowaniem procesora pastą termoprzewodzącą wyczyścimy odpromiennik ciepła, inaczej IHS, izopropanolem, a następnie pokryjemy IHS pastą termoprzewodzącą. Ja pokryję cały IHS procesora, ponieważ jak widzicie IHS posiada szczeliny i jest zupełnie innym IHS-em, jak w przypadku np. procesorów na socket AM4. Do prawidłowego rozprowadzenia pasty przyda się szpatułka dołączona także do bloku wodnego procesora. Pasty termoprzewodzącej nie można nałożyć za grubo, ponieważ po dociśnięciu bloku wodnego pasta może się rozlać poza IHS procesora. Przed montażem bloku wodnego na procesorze musimy pamiętać o ściągnięciu folii zabezpieczającej, która znajduje się na dolnej części bloku wodnego, a także, co jest zalecane, możemy odtłuścić podstawę bloku wodnego także izopropanolem. Z tak przygotowanym blokiem wodnym możemy przystąpić do montażu, co jak wcześniej powiedziałem będzie bardzo proste i szybkie. Jedynie musimy pamiętać, aby przykręcać blok wodny z tak zwanym czuciem, najlepiej po przekątnej, aby prawidłowo rozmieścić siłę nacisku bloku wodnego na procesor.
Jak widzicie, mamy 4 nakrętki, takie szybkośrubki, które posiadają nacięcia, co pozwala nam w końcowym stadium dokręcić je śrubokrętem. Teraz przyszła pora na montaż rezerwuaru wraz z pompą VPP. Rezerwuar zamontuję na wspomnianej wcześniej podstawce, która zaprojektowana jest z myślą o montażu rezerwuaru. Aby ułatwić sobie sam montaż rezerwuaru, zdemontuję podstawkę z obudowy. Tym sposobem będę miał łatwiejszy sposób, aby dobrze przymocować rezerwuar. Jak widzicie, podstawka jest tak zaprojektowana, że tylko z jednej strony jej podstawa styka się z dołem obudowy. Druga jej część wisi w powietrzu. Aby zapobiec ewentualnym drganiom rezerwuaru, przymocuję także rezerwuar specjalną dołączoną do rezerwuaru obręczą do chłodnicy. Rezerwuar, który widzicie, wykonany jest z akrylu, posiada podświetlenie ARGB. Rezerwuar posiada 3 otwory z gwintem G1/4 cala. Maksymalna temperatura pracy rezerwuaru to 60 stopni, a pojemność rezerwuaru to 400 ml cieczy. Do rezerwuaru dołączona jest pompa VPP z 4-pinowym wtykiem PWM. Obroty zawierają się w zakresie od 2500 obrotów na minutę do 4500 obrotów na minutę, a maksymalny przepływ cieczy dla tej pompy to 340 litrów na godzinę. Jak widzicie, złączki, które przykręcone są do rezerwuaru, będą prowadziły rurki ku środkowi obudowy, ponieważ przy innym ułożeniu rezerwuaru nie mógłbym domknąć szklanego boku obudowy. Ten akrylowy palik, który znajduje się w rezerwuarze, jest wymienny. Można na jego miejsce włożyć drugi, który jest dołączony do rezerwuaru. Jest znacznie dłuższy. Podczas pracy pompy powracająca ciecz do rezerwuaru przemieszcza się ku jego górze, powodując efekt fontanny. Zastosowanie wyższego palika sprawia, że wszelkiego rodzaju bąbelki powietrza, które pojawiają się przy okazji opadania wyrzucanej cieczy z palika do cieczy w rezerwuarze, nie trafiają z powrotem do układu, powodując np. jego zapowietrzanie. Jak widzicie, cała konstrukcja się nieco chwieje, dlatego będę musiał, co już wcześniej powiedziałem, przymocować cały rezerwuar do chłodnicy. W opakowaniu rezerwuaru mamy taką specjalną obręcz i tutaj przyznam się szczerze, że miałem dużo szczęścia, ponieważ okazało się, że po włożeniu obręczy idealnie otwór montażowy obręczy zgrał się z otworem na chłodnicy, więc bez żadnego kombinowania mogłem przymocować cały rezerwuar do boku chłodnicy. Ten sposób montażu spowodował, że cała konstrukcja stała się stabilna i odporna nawet na mocne uderzenia, a tutaj też muszę wspomnieć, że cały już zalany układ będzie jechał do Mikołaja co prawda moim samochodem, ale 140 km. Teraz nadszedł już czas, aby włożyć płytę główną do obudowy komputera. Płyta posiada już wszystko, co można było na niej umieścić na zewnątrz obudowy. Mimo umieszczenia w obudowie elementów chłodzenia, obudowa posiada tak dużo miejsca, że włożenie i przykręcenie płyty głównej nie sprawia żadnego problemu. Teraz mogę Wam już zaprezentować środek komputera z zamontowaną płytą główną. Jak widzicie, podłączyłem już także niektóre wentylatory. Przechodzimy już teraz do czujnika temperatury, który zamontuję w układzie, tak aby na podstawie jego odczytów temperatury cieczy można było sterować prędkością obrotową wentylatorów i pompy w rezerwuarze.
Tutaj na płycie głównej mamy możliwość podłączenia takiego czujnika. Jak już mówiłem wcześniej, niestety nie wszystkie płyty główne mają takie małe maleństwo na swoich płytkach PCB. Czujnik, który widzicie, jest także od firmy Alpha Cool, choć od razu Wam powiem, że ten materiał nie jest reklamą tej ani żadnej innej firmy, która występuje przy okazji budowy tego komputera. Wszystko co tu widzicie zakupił Mikołaj, a dokładnie jego rodzice, a ja tylko zebrałem i zamontowałem wszystkie urządzenia w jedną całość. Jak widzieliście, czujnik temperatury posiada dwa otwory z gwintem G 1/4 cala. Mamy już elementy układu Custom Loopa, więc musimy je ze sobą połączyć. Jako że komputer będzie transportowany i układ chłodzenia składa się tylko z bloku wodnego na procesorze, a dodatkowo ważna jest także cena całego komputera, więc postanowiłem wszystko połączyć rurkami giętkimi, bezbarwnymi. Ten sposób montażu sprawia, że połączenia są łatwiejsze do wykonania, złączki, które użyję, są tańsze od złączek do rurek twardych, a cały układ jest mniej podatny na drgania, które powstają podczas transportu. Nie mamy tutaj tego wszystkiego, co musimy zrobić przy rurkach twardych. Docinamy rurkę giętką za pomocą ostrego nożyka, tak aby krawędzie rurki były proste. Nie musimy takiej rurki wyginać, a musimy dobrać jej odpowiednią długość, aby widać było pewną estetykę całego układu. Jak widzicie, tak przygotowaną rurkę poprzez wcisk zakładamy na końcówkę złączki, a nakrętka, którą dokręcamy, powoduje uszczelnienie połączenia. Tak się przy okazji tych rurek zastanawiam, że szkoda, że jeszcze nikt nie wymyślił takiego materiału rurek twardych, aby można je było modelować w rękach bez użycia ciepłego powietrza z nagrzewnicy. Jak sami widzicie, mimo giętkich rurek, powstający Custom Loop nie jest brzydki. Szczerze mówiąc, podoba mi się, zobaczymy jak to będzie się prezentowało z podświetleniem. Miałem pewne obiekcje odnośnie tej rurki, może mogłaby być nieco krótsza, ale obawiałem się, że może ta rurka byłaby za bardzo naciągnięta i bałem się, że podczas transportu coś mogłoby tutaj przeciekać. Złączki, które widzicie na filmie, to złączki przeznaczone do rurek giętkich, nie są to takie same złączki jak do rurek twardych. Złączka, którą widzicie, to złączka firmy Alpha Cool, dokładnie złączka prosta SK, wymiar wewnętrzny 10 mm, wymiar zewnętrzny 13 mm z gwintem G 1/4 cala. Złączki przykręcone do rezerwuaru to złączki o takich samych parametrach, jedynie są to złączki kątowe 90 stopni. Podczas montażu Custom Loopa zmieniłem założenia. Na początku chciałem ciecz powracającą do rezerwuaru wpuścić przez wieko rezerwuaru, ale rurka wychodząca z chłodnicy byłaby zbyt krótka i za bardzo zagięta, więc zmieniłem założenia i dlatego postanowiłem wymienić palik, o którym wcześniej Wam opowiadałem w rezerwuarze, na dłuższy, a ciecz powracającą do rezerwuaru wprowadzić przez dolny otwór w rezerwuarze. Dłuższy palik spowoduje też, że do rezerwuaru będzie można wlać więcej płynu, a efekt fontanny nadal będzie widoczny.
Teraz czas na następne połączenie. Połączymy blok wodny z chłodnicą. Tak jak wcześniej mierzymy sobie odpowiednią długość rurki. Docinamy tak, aby jej końcówka była dobrze i równo docięta. Oczywiście oprócz nożyka można zakupić specjalne do tego celu przeznaczone nożyce, które gwarantują nam proste docięcie rurki. Aby cały układ Custom Loopa działał prawidłowo, łączymy obwód w ten sposób, aby wyjście cieczy z bloku wodnego procesora połączyć z wejściem cieczy np. do chłodnicy. Czyli łączymy wyjście z wejściem do momentu, aż zamkniemy całego Custom Loopa. To, czy otwór jest wejściem czy wyjściem, mamy opisane oczywiście w instrukcjach do naszych elementów w układzie chłodzenia, więc na pewno przed budową układu chłodzenia dobrze jest zapoznać się z instrukcjami obsługi. Ciekawe, jak Wam podoba się to, co na Waszych oczach powstaje. Jest to mój pierwszy układ Custom Loopa wykonany na rurkach giętkich. To mamy już dwa połączenia. Tak prezentuje się zestaw w kolorze czarnym z połowicznie wykonanym układem chłodzenia. Teraz musimy dobrać następną rurkę, do której zostanie przykręcony czujnik cieczy, który wcześniej widzieliście. Cały loop nie jest zbyt duży, dlatego właśnie w tym miejscu włączymy czujnik temperatury. Jako że ciecz w układzie krąży bardzo szybko, nie ma za bardzo znaczenia, czy czujnik temperatury będzie przed czy za chłodnicą. Może gdyby taki czujnik temperatury mierzył temperaturę z dwoma miejscami po przecinku i mielibyśmy w układzie dwa takie czujniki, można byłoby zauważyć różnicę, ale że są to różnice zapewne niewielkie, nie ma to w takim układzie żadnego znaczenia. Czasami samo włożenie rurki na złączkę wymaga użycia pewnej siły. Nie ukrywam, że cierpiały na tym moje palce, no ale czasami, aby ktoś miał coś fajnego, trzeba się poświęcić. Przy okazji czujników temperatury powiem Wam, że dostępne są różne czujniki temperatury. Ten jest dość duży, są też oczywiście mniejsze, które możemy umieścić w innych elementach układu. Są też czujniki temperatury z wyświetlaczami, niektóre z nich informują nas tylko o temperaturze cieczy i ewentualnie parametrach przepływu cieczy, lecz nie mają możliwości podłączenia tak jak tutaj do płyty głównej, aby na podstawie ich wskazań programować krzywe obrotów wentylatorów i pompy. Aby zachować estetykę układu, zakupiłem jak widzicie złączki w kolorze srebrnym i czarnym, tak aby dopasować ich kolor do elementów w układzie. Jak widzicie, za chwilę Custom Loop będzie gotowy. Do pomiaru szczelności układu użyłem miernika, który często używam podczas budowy układu na rurkach twardych. Przyda nam się także i tutaj. Miernik musimy podłączyć do jednego z portów G1/4 cala i pompujemy około 0,4 bara i zostawiamy na około 2 godziny. Musimy uważać, aby podczas pompowania powietrza nie przekroczyć maksymalnych wartości ciśnienia dla poszczególnych elementów układu. Na przykład dla chłodnicy lub bloku wodnego maksymalne testowane ciśnienie to 0,8 bara. Jak widzicie, nie mamy nagłego spadku ciśnienia, a to już dobry znak. Zobaczymy, jak to będzie za około 2 godziny. Po 2 godzinach okazało się, że nie mamy żadnego ubytku ciśnienia, dlatego nadszedł czas, aby zalać cały układ cieczą. Wykorzystam do tego ciecz bezbarwną firmy XSPC. Pompę, która znajduje się w rezerwuarze, zasilę z innego zasilacza, tak aby na razie nie podłączać do płyty głównej napięcia. Mimo sprawdzenia szczelności układu zachowuję pewne środki bezpieczeństwa, tak na wszelki wypadek. Cały proces na pewno już widzieliście, nie tylko na moim kanale. Zalewamy rezerwuar tak na przykład do połowy, włączamy zasilanie pompy tak, aby przepchnęła ciecz do układu, a kiedy cieczy w rezerwuarze już zabraknie, wyłączamy zasilanie pompy i dolewamy ciecz do rezerwuaru. Robimy tak, ponieważ pompa nie może pracować bez cieczy. Ciecz stanowi dla pompy element chłodzenia i smarowania, dlatego bez cieczy pompa może ulec uszkodzeniu. Jako że cały proces jest wręcz hipnotyzujący, zostawiam Was bez mojego komentarza.
Jak widzicie, ta ilość cieczy wystarczyła, aby ciecz przeszła przez każdy element układu i wróciła do rezerwuaru. Mimo to doleję cieczy jeszcze więcej, ponieważ gdzieś na pewno układ będzie zapowietrzony, więc cieczy w układzie na pewno nam jeszcze ubędzie. Jak widzicie, dekielek u góry rezerwuaru posiada także uszczelkę. Podczas napełniania układu cieczą nie dokręcam go do oporu, ponieważ chcę, aby wydostające się powietrze z układu miało gdzie uciec. Jak podoba Wam się efekt fontanny? W tym momencie pompa pracuje na maksymalnych obrotach, więc bardziej rozklapuje ciecz, ale kiedy zmienimy jej prędkość obrotową, efekt fontanny będzie ładniejszy. Teraz próba odpowietrzenia układu. Układ nie jest skomplikowany, więc chyba będzie go łatwo odpowietrzyć. Przechylę obudowę kilka razy na różne strony, to powinno wystarczyć. Teraz już wiemy, że nasz custom loop jest szczelny. Jako że układ chłodzenia mamy już gotowy, przyszła teraz pora na kartę graficzną. Mikołaj będzie się uczył w rozdzielczości 1440p, dlatego do tego komputera wybrałem 3-wentylatorową kartę od NVIDIA RTX 4070 Super, wykonaną przez Gigabyte'a model WindForce. W
pudełku karty graficznej, oprócz samej karty graficznej, zobaczymy jeszcze przejściówkę, za pomocą której możemy podłączyć kartę graficzną do starszych zasilaczy niewyposażonych w złącze 12VH PWR. Tutaj także widzimy ostrzeżenie o poprawnym osadzeniu wtyku we wtyczce. Sama karta graficzna, jak zaraz zobaczycie, jest dość kompaktową konstrukcją. Długość karty graficznej to 261 mm. Karta posiada 12 GB pamięci GDDR6X. Szyna danych to 192 bity. Karta zajmie Wam 2 sloty w obudowie. Karta posiada 3 porty DisplayPort i 1 port HDMI. Środkowy wentylator, który tu widzicie, kręci się w przeciwnym kierunku w stosunku do wentylatorów na zewnątrz i dodam to też, bo dla niektórych jest to ważne, że karta nie posiada podświetlenia ARGB. Montaż w obudowie jest trudny jedynie dlatego, że nie będę kładł całej obudowy na boku, a cały montaż muszę przeprowadzić sam. Nikt mi nic nie przytrzyma. Ale tak to już jest, musimy sobie jakoś radzić. Karta już wisi, teraz przyszedł czas na przewód zasilający. Jak widzicie, jego końcówka jest w kolorze żółtym, to ułatwi nam sprawdzenie, czy wtyk jest poprawnie włożony do wtyczki. Po włożeniu nie możemy widzieć koloru żółtego. Połączenie jest już poprawne, widzimy jedynie czarną obudowę przewodu. Teraz pokażę Wam, jak prezentuje się góra obudowy z zamontowaną kartą graficzną. Do tego celu musimy zdemontować wentylator, specjalnie poprowadziłem tak jego okablowanie, aby mieć możliwość szybkiego demontażu. Teraz widzicie, jak to wygląda od góry. Ten dodatkowy wentylator zamontowany nad kartą będzie wyciągał ciepłe powietrze także z karty graficznej i mam nadzieję, że przez to będzie ona nieco chłodniejsza. Nastała ta najtrudniejsza i najbardziej stresująca chwila. Dlatego jest ona stresująca, ponieważ cała platforma nie była uruchamiana choć na chwilę, np. na chłodzeniu powietrznym procesora, aby w ogóle sprawdzić, czy płyta główna, procesor i pamięci są sprawne. Tak powinno się robić, wtedy jesteśmy pewni, że wszystko będzie działało. W tym wypadku zawsze jest ryzyko, że coś nie zadziała. Jak widzicie, nie mamy jeszcze sygnału na monitorze, ponieważ jest to pierwsze uruchomienie i płyta główna trenuje pamięć operacyjną. Dlatego pierwsze włączenie zawsze trwa nieco dłużej. Mamy obraz, więc wszystko powinno działać poprawnie. Za chwilę przejdziemy do testów, pokażę Wam, jak komputer pracuje podczas przeprowadzania testów obciążeniowych. Komputer zachowywał się bardzo stabilnie, ani raz nie zrobił restartu, więc z samej konstrukcji jestem bardzo zadowolony. Tutaj możecie zauważyć, że rezerwuar nie pluje płynem, obroty pompy zostały skręcone tak do około 2500 obrotów na minutę. Efekt fontanny jest teraz widoczny i bardzo spokojny. Można powiedzieć, że podświetlenie ARGB nie jest nachalne, myślę, że w sam raz dla chłopaka. Nigdy nie miałem tego bloku wodnego na procesor, tak na mój gust wygląda nawet dobrze.
Dodam, że procesor Ryzen 7 7700 pod pełnym obciążeniem np. w Cinebench R24 utrzymuje temperatury w okolicach 55 stopni Celsjusza. Zbliżamy się do odpowiedzi na moje pytanie, które zadałem na początku filmu. Czy chłodzenie customowe musi być drogie? Przygotowałem dla Was takie krótkie podsumowanie, pokażę Wam ceny poszczególnych elementów układu, a Wy już sami musicie wysnuć wnioski. Też muszę się przyznać, że wybrane przeze mnie komponenty są kompromisem pomiędzy ceną a jakością. Myślę, że można zejść jeszcze z ceny końcowej, ponieważ np. chłodnicę czy rezerwuar można zakupić za niższą cenę, więc moja cena, którą zobaczycie na końcu podsumowania, nie jest jeszcze ceną wyżyłowaną do granic możliwości. Można znaleźć tańszą chłodnicę, a także rezerwuar, np. z mniejszą pojemnością na ciecz, a porównując cenę końcową do np. mocnych zestawów AIO lub bardzo wypasionych chłodzeń powietrznych, moje wnioski są następujące i oczywiście nie musicie się z nimi zgadzać. Chłodzenie customowe nie musi być drogie, ale takie rozwiązanie ma swoje duże, myślę, plusy, ponieważ taki układ jest ciągle układem, który daje możliwość rozbudowy, a także umożliwia w łatwy sposób jego serwisowanie, jak dolewanie płynu czy odpowietrzanie, co nie zawsze przy okazji np. AIO jest takie proste. Ciekawe, co Wy myślicie na ten temat. Teraz przedstawię Wam parę testów, w którym przetestowałem komputer. Tutaj myślę, że mój komentarz jest zbędny. Chciałbym bardzo wszystkim podziękować za lajki i subskrypcje. Dziękuję wszystkim zarówno za słowa krytyki, jak i słowa wsparcia. Mam nadzieję, że film, który tworzyłem 3 tygodnie, będzie Wam się podobał. Jakby co, jestem do Waszej dyspozycji. Jeszcze raz bardzo wszystkim dziękuję i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!